Cześć! W dzisiejszym filmie słów kilka na temat przeróbki wyświetlacza CIT w samochodach Opel Astra H i Zafira B. Przeróbki, która polega na zmianie ilości linii wyświetlania tutaj na głównym ekranie, czyli z dwuliniowego wyświetlacza robimy trójliniowy. Cała przeróbka polega na wgraniu aktualizacji oprogramowania, natomiast problem, jaki się tutaj pojawia, jest taki, że w większości tych samochodów znajdziecie wyświetlacz CIT o oznaczeniu KS. Ten KS nie pozwala na wgranie oprogramowania nowego. Producent nie wypuścił aktualizacji dla niego, no ale jednak da się go przerobić, więc jaki jest na to sposób? Sposób jest dość prosty. Należy taki wyświetlacz wyciągnąć z samochodu, zdemontować, zabrać do domu, podłączyć do komputera z programatorem. Dobieracie się do pamięci EEPROM o oznaczeniu 93C66, więc trzeba sobie odpowiedni programator dobrać. Można taką pamięć wylutować, można użyć klipsa. Sczytujecie zawartość tej pamięci, robicie kopię zapasową. Następnie z mojego chomika, link dam Wam w opisie do niego, pobieracie sobie plik odpowiednio zmodyfikowany, wgrywacie ten plik, nic z nim nie robicie. Ten plik sprawi, że Wasz wyświetlacz przez urządzenie diagnostyczne będzie odbierany jako wyświetlacz o innym oznaczeniu, o oznaczeniu BN, i taki właśnie wyświetlacz pozwala na aktualizację oprogramowania. Także po wgraniu tego pliku składacie wszystko do kupy, montujecie z powrotem w samochodzie i jedziecie na TH2 lub MDI, no chyba że sami macie takie urządzenie, i poprzez aktualizację SPS wgrywacie nowe oprogramowanie do tego wyświetlacza. Oczywiście po podłączeniu TH czy też MDI do komputera z oprogramowaniem GlobalTIS, i tutaj co ważne, musi być to GlobalTIS starszy niż 32. 32 nie zawsze działa, sprawia problemy w czasie aktualizacji, także lepiej użyć starszej wersji tego oprogramowania. Wgrywacie sobie nowe oprogramowanie do wyświetlacza. W GlobalTISie musicie wybrać oczywiście samochód, rocznik 2008 ustawcie sobie, no i numer nadwozia. Tam będzie możliwość wyboru, ponieważ program wykryje kilka numerów nadwozia, także wybieracie ten, który jest zapisany w wyświetlaczu. Możecie sobie go podejrzeć, wgrywając plik do pamięci EEPROM. Cała procedura zajmuje jakieś 15 minut, także po wgraniu aktualizacji będziecie mieli już nowy wyświetlacz, można powiedzieć, który będzie wyglądał tak jak ten. Z rzeczy ciekawych, jeżeli nie macie fabrycznego radia, to dostajecie zakładkę z ustawieniami, dzięki czemu bez problemu przy użyciu multifunkcji możecie sobie wejść w ustawienia, zmienić czas, datę i inne tam rzeczy, to czego nie było w dwuliniowym wyświetlaczu. Oraz możecie zmienić logo producenta samochodu, czyli tam Vauxhall, Opel, OPC, jeszcze coś tam było. Spróbujemy zmienić jeszcze logo. Zobaczymy, czy doszły jakieś nowe funkcje. Kod kraju zmienimy sobie na Polskę. Radio damy brak. Język polski, jednostki SI.
Opel Vauxhall. Zmienimy na OPC. I program. Czy to coś się zmieni? O, proszę. Doszło nam logo OPC. To fajnie. No i oczywiście, jako że wgraliście plik ode mnie, to tam były prawdopodobnie całkiem inne ustawienia niż w waszym samochodzie. Także warto by było zdemontować znowu ten wyświetlacz, wgrać z powrotem wasz plik do pamięci EEPROM, ewentualnie przerobić sobie ten plik, który jest aktualnie wgrany w wyświetlaczu, czyli konfigurując cały wyświetlacz TM. No i to tyle. Także jeśli znacie sposób na taką przeróbkę w Vectrze, dajcie znać, ponieważ bardzo jestem ciekawy, w jaki sposób we Vectrze coś takiego zrobić. No a w tym filmie to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.